Masz problem z mówieniem w języku obcym? Tak zwaną barierę w mówieniu? Jeśli tak, to na dzisiejszym spacerze językowym opowiem Ci, jakie są 3 przyczyny tego, że nie mówimy w języku obcym, czy mamy z tym problemy. Nazywam się Konrad Jerzek-Weldobosz i zachęcam Cię do tego, żeby subskrybować nasz kanał, bo dzielimy się tutaj różnymi pomysłami na naukę języków obcych. A zatem zacznijmy. Ja mówię o tym, że istnieje tak zwany trójkąt mówienia, czyli są 3 przyczyny, dla których masz problem z tym, żeby powiedzieć coś w obcym języku. Zacznijmy od przyczyny pierwszej, czyli czy znasz w ogóle ten język, czyli czy znasz struktury i słowa, dzięki którym możesz budować zdania. Na przykład, gdybym poprosił Ciebie teraz, żebyś powiedział lub powiedziała coś w języku chińskim, czy byłabyś w stanie? No, jeśli nie uczyłeś się, czy nie uczyłaś się nigdy tego języka, myślę, że będzie to trudne, prawda? Czyli, aby mówić w języku chińskim, aby przełamać barierę w mówieniu, musisz zacząć od nauki tego języka, czyli pierwsza, prosta rzecz. Ale jest coś trudniejszego. Być może masz tak, że uczysz się na przykład języka angielskiego czy niemieckiego, uczysz się już długo, znasz mnóstwo słów. Gdy widzisz jakiś tekst, jesteś w stanie go zrozumieć, ale nie jesteś w stanie nic powiedzieć. Jak to się dzieje? Znasz przecież słowa, znasz gramatykę, znasz podstawowe zasady tworzenia zdań w języku niemieckim, ale nie udaje Ci się nic powiedzieć. I tutaj odpowiedzialna jest druga przyczyna, czyli drugi ten element tego trójkątu mówienia, czyli automatyzacja. Mózg działa w ten sposób, że przesyła tak jakby sygnał poprzez jakby prąd elektryczny. I teraz on jest przesyłany przez nasze połączenia nerwowe. I gdy czegoś nie wyćwiczyliśmy, te połączenia są słabe. I można powiedzieć, że ten sygnał jest przesyłany z prędkością idącego człowieka. Czyli można powiedzieć, że ktoś, kto nigdy nie mówił po niemiecku, chociaż zna ten język, ale ma mało praktyki w mówieniu, będzie właśnie przesyłał sobie te informacje w głowie z taką prędkością, z jaką ja sobie tutaj spaceruję nad naszym pięknym zielonkowskim jeziorem. I teraz co można tutaj zrobić? Gdy coś ćwiczymy, to mózg zaczyna przyspieszać. On widzi, że niektóre połączenia są nam przydatne i je wzmacnia. Wówczas ten sygnał jest w stanie iść dużo szybciej. I w takich połączeniach już bardzo dobrych on idzie z prędkością lecącego z samolotu. Więc możesz sobie porównać, jak szybko ja tu jestem w stanie gdzieś dojść, a jak szybko jest w stanie dolecieć gdzieś samolot. I to jest właśnie problem. Jeśli znasz już trochę język, ale nie jesteś w stanie w nim mówić, bo nie jesteś w stanie szybko budować zdań, to właśnie problemem jest to, że za mało ćwiczysz. Za mało tego języka używasz. I tutaj moja rada jest taka, tak jak w pierwszym przypadku należy, gdy nie znamy języka, po prostu zacząć się jego uczyć, prawda? Tutaj są różne metody. Natomiast w przypadku automatyzacji języka najlepszą metodą jest tłumaczenie zdań. Dlaczego? Często jest tak, że chcesz coś powiedzieć, ale nie do końca nawet wiesz, co powiedzieć. Nie wiesz, jak te zdania zbudować, nie wiesz, od czego zacząć i tak dalej. Gdy masz zdania, które sobie tłumaczysz, jest dużo łatwiej. Czyli jak uczysz się niemieckiego czy francuskiego, weź sobie zdania w języku polskim i staraj się je przekładać na język, którego się właśnie uczysz. Czyli bierzesz sobie zdanie polskie i tłumaczysz sobie na niemiecki. Staraj się to robić także mówiąc, żeby twoje usta i tak dalej, gardło przyzwyczajało się do mówienia w tym nowym języku. Czyli to jest druga przyczyna, automatyzacja. Jeśli nie masz odpowiedniej automatyzacji, nie będziesz w stanie mówić płynnie. Ale jest też trzecia przyczyna. Są osoby, które potrafią układać zdania, znają język, ale się stresują i jest to taka sytuacja dosyć nieprzyjemna. Ja tutaj mówię, że to jest trzeci element tego trójkąta mówienia, to jest psychologia, czyli nasze wewnętrzne trudności, na przykład to, że nie chcemy popełniać błędu, że chcemy mówić wszystko doskonale, przyczyn jest mnóstwo. I tutaj moja rada jest taka, jak złagodzić taki największy stres, który towarzyszy Ci mówieniu w obcym języku. Dam Ci tutaj 2 nawet rady. Pierwsza rada, zacznij ćwiczyć rozumienie ze słuchu. To jest coś, co możesz ćwiczyć w domu, co możesz ćwiczyć bez pomocy żadnego nauczyciela czy innego człowieka. Staraj się
umieć zrozumieć to, co mówią obcokrajowcy. Dlaczego? Dlatego, że połowa stresu ci odejdzie. Gdy rozmawiasz z kimś, bardzo często on może przejąć inicjatywę i do ciebie mówić, prawda? I teraz, jeśli ty go nie rozumiesz, to pojawia się dodatkowy stres. Więc aby przełamać barierę w mówieniu, najpierw trzeba przełamać barierę w rozumieniu. Wówczas będziemy czuli się bardziej swobodnie i będziemy mogli przerzucać ciężar rozmowy na naszego rozmówcę, prawda? Więc jest to dobra sztuczka. Ale druga rzecz jest jeszcze ciekawsza. Jak sprawić, żebyśmy poczuli się swobodnie w takiej rozmowie? No bo wiadomo, będziemy się stresować, co mam powiedzieć, jakie słowo wybrać, a może czegoś zapomnę i tak dalej. Spójrz na swojego rozmówcę i staraj się znaleźć 5 rzeczy, które macie wspólne. Czyli na przykład ja mam okulary, może mój rozmówca też ma okulary. Może ma blond włosy, może jest ubrany na przykład w takim samym kolorze jak ja. Poszukaj takich zewnętrznych rzeczy, ale mogą to być też rzeczy, które macie wspólne. Na przykład wiem, że ten ktoś ma też dzieci, może lubi języki obce i tak dalej. Poszukaj właśnie takich 5 rzeczy, które was łączą, które macie wspólne. I zobaczysz, co się stanie. Twój mózg nagle zmieni podejście. Zobaczy, że ta osoba jest do nas podobna, więc zacznie czuć się dobrze. Czyli ty zaczniesz czuć się dużo lepiej. Możesz przećwiczyć to także w rozmowie nawet w swoim ojczystym języku, czyli rozmawiasz z kimś, kogo nie za bardzo lubisz, poszukaj tych kilku elementów wspólnych. Zobaczysz, że to działa, że nagle zaczynamy czuć się dużo lepiej, dużo swobodniej. I jak to działa? Ja mogę ci powiedzieć na przykładzie. Jakiś czas temu organizowałem warsztaty w całej Polsce, w których uczyłem ludzi, jak zacząć mówić w języku angielskim. Mieliśmy bardzo mało osób, które nie znały zupełnie języka, czyli tych, które były miały problem z tym pierwszym elementem trójkąta mówienia, prawda, czyli językiem. Większość osób albo miała problem z tym drugim, czyli automatyzacją, albo z trzecim, czyli z tą psychologią mówienia. I zrobiłem takie proste ćwiczenie. Dobrałem ludzi w pary, tak by siedzieli obok siebie ludzie, którzy siebie nie znają. Czyli na przykład jeśli ktoś przyszedł z kolegą czy koleżanką na warsztat, no to dobierałem ich w pary z kimś innym. I prosiłem, by zaczęli rozmawiać po angielsku i zaczęli szukać jakichś rzeczy wspólnych, które mają, prawda? Czy na przykład pochodzą z tego samego miasta, może mają, nie wiem, syna, córkę, tak samo jak ta druga osoba. Czyli prosta rozmowa. Zadawali sobie pytanie i szukali tych elementów wspólnych. I co się okazało? Po 2 minutach ja nie byłem w stanie już im przerwać. Oni rozmawiali po angielsku praktycznie jakby się znali od lat. I nawet te osoby, które mówiły, że są zupełnie zablokowane, mówiły po angielsku z taką radością, że no, ja wcześniej rzadko kiedy widziałem, żeby ktoś mówił w obcym języku aż tak z takim przejęciem, z taką pasją. Także to jest dobra rada. I możesz ją wykorzystać. Pamiętaj o tym trójkącie mówienia. Zawsze przeanalizuj sobie, gdzie jest mój problem. Czy to jest znajomość języka w ogóle? Czyli jeśli weźmiesz sobie tekst na przykład w tym języku i nie jesteś w stanie go zrozumieć, no to musisz się po prostu pouczyć trochę dłużej i wtedy zaczniesz mówić. Może to być automatyzacja, czyli sytuacja taka, kiedy znasz już słowa, czyli jak widzisz jakiś tekst, jesteś w stanie go rozumieć, ale nie jesteś w stanie nic powiedzieć. No i trzeci przypadek to jest ta psychologia, kiedy jesteś w stanie te zdania układać, ale panikujesz, gdy przychodzi taka sytuacja, że masz mówić w tym języku. Także staraj się wprowadzać te krótkie rady i zobaczysz, efekty na pewno przyjdą. Ja Ciebie pozdrawiam, trzymam za Ciebie kciuki i oczywiście pamiętaj, nie ucz się słówek, ucz się zdań.